Mam nadzieję, że zapamiętacie mnie jako pozytywnego faceta, który robił co w jego mocy. Nie smućcie się, uśmiechnijcie się. Dziękuję wam za wszystko. Trenerom, piłkarzom i kibicom. To było fantastyczne. Dbajcie o siebie i o swoje życie. I żyjcie. Tak Sven-Goran Eriksson, szwedzki trener, żegna się ze światem. Zostało mu prawdopodobnie zaledwie kilka tygodni życia. W styczniu usłyszał okrutną diagnozę – rak trzustki. Kiedy lekarze przekazywali mu diagnozę, bo już wtedy wiedzieli, jaka to odmiana nowotworu, płakali. Podjął walkę, ale ona z góry była skazana na niepowodzenie. Dziś uczy ludzi, jak żyć ze świadomością nieuchronnego końca. Partnerem głównym Kanału Zero jest rocketjobs.pl, gdzie wybierasz spośród tysięcy ofert pracy. Od teraz także dla kierowców, gastronomii i ochrony zdrowia. Partnerem technologicznym Kanału Zero jest XCOM. Partnerem Kanału Zero jest STS. Game Changer. 2 gole przewagi i kasa na koncie. Wszystko wskazuje na to, że Sven-Goran Eriksson nie przeżyje roku, który wówczas w gabinecie lekarskim wywróżono mu w tej najbardziej optymistycznej wersji. Ale postanowił, że wykorzysta każdą godzinę życia, która mu pozostała. Postanowił, że podzieli się swoją opowieścią z ludźmi. Zrobił to dość nietypowo, za pośrednictwem filmu dokumentalnego, wyprodukowanego przez Amazon Prime. Filmu, w którym opowiada o swoim dawnym życiu, pełnym blichtru, sławy, wzlotów i upadków. Ale to przede wszystkim film o zmaganiach z okrutną chorobą, z przemijaniem, z godzeniem się z pewnymi faktami. I Sven-Goran Eriksson stara się to zrobić w najbardziej ludzki z możliwych sposobów. It was a shock. W ostatnich dniach jego przekaz bardzo mocno poniósł się po całym świecie. Wystarczyło, że dziennikarze kilku czołowych światowych mediów dostali fragmenty filmu Sven i natychmiast wrócił na czołówki gazet, tak jak to miało miejsce kiedyś, tyle że z zupełnie innych powodów. Tym razem wszyscy piszą o poruszającym wyznaniu umierającego człowieka. Posłuchajcie zresztą sami. Myślę, że wszyscy jesteśmy przerażeni perspektywą tego, że pewnego dnia umrzemy, ale przecież ta śmierć jest nieodłączną częścią naszego życia. Musisz się nauczyć to akceptować. Tak mówi Sven-Goran Eriksson ze swojego domu w Szwecji. Eriksson w obliczu śmierci nie dramatyzuje. Nadaje jej bardzo ludzki i wręcz powiedziałbym tak porażająco zwyczajny wymiar. Przypomina nam, że ona istnieje, że wszyscy musimy się z nią zmierzyć, że po każdego z nas kiedyś przyjdzie i że można to zrobić na swoich zasadach, na swoich warunkach. Aż trudno w to uwierzyć, że ludzie, którzy będą oglądać ten dokument, czy też ludzie, którzy czytali wypowiedzi Svena-Gorana Erikssona gdzieś w sieci, czują się wzruszeni. Niektórzy piszą, że płaczą czytając te słowa. Tymczasem on potrafi zdobyć się w tych ostatnich chwilach na uśmiech. To, co robi Sven-Goran Eriksson, jest dla mnie czymś w rodzaju swoistej lekcji umierania, odchodzenia. Jako trener Sven-Goran Eriksson wygłosił mnóstwo przemówień w różnych szatniach. Przecież to był szkoleniowiec, który pracował w wielu klubach, pracował z reprezentacjami, o tym za chwilę powiem. I cechowało go to, że nigdy nie krzyczał. Piłkarze nigdy nie usłyszeli z jego ust jakiegoś krzyku, wrzasku. Powiedział, że jeśli jego przełożeni chcieliby mieć takiego trenera, to musieliby sobie poszukać innego, a jego zwolnić. We had Nick Barnby to the left and we had Beckham to the right with his delivery, his crosses, his free kicks, corners and so on. Extremely important. Motywował swoich piłkarzy do lepszej gry, nakreślał im strategie, plany taktyczne, omawiał szczegóły dotyczące gry przeciwników. Ale dzisiaj przemawia do znacznie szerszego audytorium. Przemawia praktycznie do wszystkich ludzi, którzy mają dostęp do internetu. A to przemówienie musi być bardzo mocne, ponieważ spotkał rywala takiego poza zasięgiem, takiego, którego nie da się ograć. Tym rywalem jest nieuleczalny nowotwór. To naprawdę fascynujące, że w tym jakże dramatycznym, tragicznym doznaniu, tej tragicznej sytuacji, w jakiej znalazł się Sven-Goran Eriksson, stać go jeszcze na optymizm i mówienie o tym w zupełnie normalny, naturalny sposób. Bo jego przekaz naprawdę chwyta za serce. To jest taka godna opowieść o umieraniu. To jest coś, co ludzie być może mogą potraktować także jako nadzieję, że jeśli jesteś już tam, praktycznie jedną nogą, po drugiej stronie, to możesz
zyskać spokój, równowagę i spojrzeć na to, co w życiu spotkało Cię dobrego, a na pewno dużo takich chwil spotkało Svena-Gorana Erikssona. W pożegnaniu ze światem nie słychać takiej prośby o współczucie, jakiegoś błagania i wielkiego żalu. Może jakiś malutki tam pobrzmiewa, ale naprawdę jak na sytuację nie jest on aż tak bardzo dramatyczny. Jest za to miejsce na ciepło, na uśmiech i na takie rozliczenie, zrobienie sobie życiowego bilansu z samym sobą. Prawdopodobnie nie wszyscy wiedzą, kim w ogóle jest Sven-Goran Eriksson. Być może dopiero przy okazji tej sytuacji dowiedzieliście się, że ktoś taki istnieje, a to postać, której sylwetkę na pewno warto nakreślić. 76-letni były trener, tak jak wspomniałem wcześniej, wielu klubów, naprawdę dużych klubów, ale przede wszystkim ten pik jego kariery to praca w reprezentacji Anglii, kiedy został pierwszym spoza Anglii selekcjonerem tego kraju, co wiązało się z różnego rodzaju przeszkodami, perypetiami i na pewno człowiek, który odnosił w swoim życiu zawodowym olbrzymie sukcesy, bo warto pamiętać o tym, że Eriksson jako trener wywalczył aż 18 trofeów. Jak pięknie to ujęła jego córka, w pewnym momencie życia tata szedł w górę i tylko w górę. Pracował w najsilniejszych ligach, pracował w Anglii, pracował we Włoszech, pracował w Portugalii, sięgał po europejskie puchary. No w Szwecji był postacią wręcz ikoniczną. Niektórzy zarzucali mu, że jest zbyt zimny, jak to Szwed. Niektórzy zarzucali, że styl gry jego zespołów to nie jest coś, co powala na kolana, ale ten jego futbolowy pragmatyzm, taki pragmatyzm do bólu sprawiał, że kolejni pracodawcy chcieli go zatrudniać i powierzać mu bardzo poważne projekty. Pracował m.in. z reprezentacją Meksyku czy Wybrzeża Kości Słoniowej, ale tak jak wspomniałem, najwięcej w jego życiu zawodowym działo się w Anglii. To tam trafił w taki kocioł. Kibice żądali oczywiście wyników, bo to była wspaniała złota generacja z Frankiem Lampardem, Stevenem Gerrardem, Wayne'em Rooneyem, a tabloidy, oprócz tego, że żądały tych wyników, to jeszcze dostały od Svena-Gorana Erikssona mnóstwo sensacyjnych materiałów i trzeba przyznać, że mieli z nim całkiem nieźle, bo jak to mówi się dzisiejszym językiem, dostarczał kontentu. Na swojej pierwszej konferencji prasowej Sven-Goran Eriksson powiedział takie zdanie: nie zostaje trenerem reprezentacji Anglii dla pieniędzy, ani nawet dla pogody. To miała być ta brytyjska ironia, bo wiadomo, z czym kojarzona jest Anglia. Traktuje to tylko i wyłącznie jako wielkie wyzwanie. No cóż, brytyjscy dziennikarze nie powitali go w Londynie z otwartymi ramionami. Od razu nabrali do niego wielkiej podejrzliwości, zadawali mu pytania, które miały pokazać jego indolencję, jego nieudolność, jego nieznajomość brytyjskiego rynku. I to były na przykład takie pytania: czy wiesz, kto jest bramkarzem Leicester City? Nie. Czy wiesz, kto jest lewym obrońcą Sunderlandu? Nie. Na wszystkie te pytania odpowiadał Sven-Goran Eriksson nie, ale na końcu powiedział, że spróbuje się w najbliższych tygodniach dowiedzieć. Od pierwszych sekund ta relacja media-Eriksson była jak jedna wielka farsa. Ona się rozpoczęła źle i zakończyła się źle. To zakończenie było bardzo smutne. Przypominam sobie, jak jeden z tabloidów zamieścił zdjęcia zrobione przez paparazzich Svena-Gorana Erikssona chodzącego samotnie po plaży i mówiącego do siebie. Oczywiście na zdjęciach nie widać tego, że ktoś do siebie mówi, ale była taka cała sekwencja klatek, która była podpisana w ten oto sposób. Już tylko ty mnie rozumiesz, mój ty niewidzialny przyjacielu. Miało to ilustrować, miało to obrazować życie Erikssona w takiej samotni, że po tych wszystkich aferach, skandalach, o których zaraz opowiem, po nieudanych występach reprezentacji Anglii, on został sam jak palec i że jego już w tej Anglii nikt nie chce. Od samego początku zresztą Eriksson mógł przeczuwać, że w Anglii będzie miał podgórkę, bo przewodniczący Unii Piłkarzy Gordon Taylor przywitał go na Wyspach takimi oto słowami: jego zatrudnienie to zdrada dla angielskiego dziedzictwa i naszej trenerskiej tradycji. Angielscy trenerzy byli wściekli, że to Szwed, a nie żaden z nich, dostał do poprowadzenia reprezentacji Anglii. Po kilku latach pracy z kadrą był już tak nią zmęczony całą tą sytuacją, a na dodatek zaliczył jeszcze na koniec niezłą wtopę, która kosztowała go posadę, że przed mundialem w 2006 roku, kiedy pewien dziennikarz zapytał go: Sven, jak chciałbyś pożegnać się z reprezentacją, wiedząc, że te Mistrzostwa Świata będą jego ostatnim turniejem i końcówką pracy z Anglikami, odparł: żywy. Chciał przede wszystkim już wyjść z tej sytuacji, już w niej nie być
i nie mieć nic wspólnego z angielską prasą. No ale trzeba przyznać, że Sven-Goran Eriksson sam był sobie winien, bo tabloidom sam dostarczał mnóstwo materiału. Choćby wtedy, kiedy wdał się w romans z sekretarką Angielskiej Federacji Piłkarskiej, czyli Farią Alam. Zresztą ona sama po latach o jego temperamencie opowiadała tak: nie mogę uwierzyć w to, co mi się przydarzyło. On był mistrzem sztuki kochania. Sven-Goran Eriksson potrafił rozkochiwać w sobie kobiety, bo te kobiety widziały w nim kogoś, kto ma potężną władzę, ma potężne wpływy, ma bardzo znanych znajomych, jest bogaty, no i szły za tym bardzo mocno. Oprócz Fari Alam była jeszcze Ulrika Jonsson, czyli szwedzka prezenterka pogody, z nią także miał romans. Głównie z tych romansów, a nie z pracy z reprezentacją Anglii, został zapamiętany. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Możecie sobie pomyśleć, że tutaj jest jakaś wielka tragedia człowieka, który żegna się ze światem. Otóż mówię o tym dlatego, że on sam mówi o tym bardzo dużo w dokumencie, który wyprodukował Amazon Prime, który można obejrzeć na tej platformie, bo on też w pewien sposób rozlicza się z przeszłością. Dla niego te kobiety były bardzo istotną częścią jego życia, podobnie zresztą jak Nancy Del Olio, jego długoletnia partnerka, którą wtedy zdradzał, romansując na lewo i prawo, ale ona mu wybaczyła, jeszcze po tych romansach przez 5 lat z nim była, doceniały ten jego szarmancki gest. Na przykład Ulrika Jonsson powiedziała, że kiedyś potrafił znienacka włożyć jej do kieszeni czek in blanco z jednego z takich najbardziej ekskluzywnych angielskich banków. Śmiała się nawet, że zostawię sobie ten czek na czarną godzinę w moim życiu. Co róż, praktycznie nie było takiego tygodnia, aby w angielskiej prasie nie wypływały kolejne szczegóły z życia intymnego Svena-Gorana Erikssona, ale on zdawał się być zaimpregnowany na to. Kompletnie się tym nie przejmował. Nawet wtedy, gdy niania, która pracowała w domu Ulriki Jonsson, wyznała tabloidom, że chodziła po ich mieszkaniu i opiekowała się dziećmi, a oni w tym czasie uprawiali seks i chodzili po tym domu nago. Powiedziała: nie wiem, kto był bardziej zszokowany, ja czy oni. Z kolei Ulrika Jonsson mówiła, seks z nim był bardzo nudny. To był taki rodzaj seksu jak składanie mebli z Ikei, ale wszystkie te kobiety go kochały i nawet teraz po latach wspominają go jako wspaniałego człowieka, który potrafił mówić o sztuce, o poezji, był bardzo inteligentny, no i gdzieś to im imponowało, że mógł je wprowadzić na salony. Zresztą on sam mówi, dzięki mnie też dużo zyskały. Kiedy na przykład rozstał się z Farią Alam, doradził jej, żeby poszła do tabloidów i sprzedała ich historię, bo ona została wyrzucona ze Związku Piłkarskiego i powiedział do niej wtedy, zarobisz bardzo duże pieniądze. I faktycznie jego obietnica się ziściła. 300 000 funtów na samych wywiadach skasowała Faria Alam, także przez jakiś czas mogła pracy nie szukać. Tak jak powiedziałem w dokumencie Amazona, sam Eriksson wspomina te wszystkie swoje romanse, rozlicza się z nimi i po latach mówi tak: seks to jest bardzo ważna część życia. Tak było w moim przypadku. Czy uprawiając go popełniałem jakieś przestępstwo? Ale pakowanie się w kłopoty to nie tylko romanse. Sven-Goran Eriksson także na tym sportowym polu poległ, bo przecież niektórzy z Was być może pamiętają głośną aferę, w jaką wpakował się tuż przed niemieckim mundialem, kiedy to reporter News of the World, nieistniejącej już gazety, tej, która zakładała ludziom podsłuchy i ostatecznie ją zamknięto, wówczas spotkał się ze Svenem-Goranem Erikssonem, podał się za fejkowego szejka, takiego, który ma bardzo dużo pieniędzy i zamierza je zainwestować w klub Aston Villa. Sven-Goran Eriksson miał zostać po mundialu menedżerem tego klubu, a do klubu miał również trafić David Beckham. To był taki sen o potędze klubu z Birmingham, który się oczywiście nie ziścił, bo to wszystko była tylko fantazja reportera. Spotkanie ze Svenem-Goranem Erikssonem zostało nagrane i ono miało niebagatelny wpływ na jego dymisję. Już przed Mistrzostwami Świata w 2006 roku Eriksson dowiedział się, że nie będzie prowadził kadry, że tę kadrę dostanie Steve McClaren. To była też taka wielka naiwność Erikssona, który wchodził w każdą sytuację bezwiednie, nie patrząc zupełnie na konsekwencje. W 2009 roku Eriksson znowu wpadł w tarapaty. Russell King to był taki biznesmen, który powiedział, że Sven-Goran Eriksson może znaleźć zatrudnienie w bardzo zasłużonym angielskim klubie, czyli Notts County, a pieniądze popłyną szerokim strumieniem, miliardami funtów prosto, uwaga, z Korei Północnej.
Eriksson nawet poleciał w delegację do Korei Północnej, która przerodziła się w jedną wielką abstrakcję. Między innymi spotkał tam jakichś ludzi, wysoko postawionych polityków, którzy zapytali go, czy byłby w stanie załatwić dobre miejsce Korei Północnej na mundialu w 2010 roku. Eriksson twierdził, że nie wie, co im powiedziano, jak bardzo jest wpływowym człowiekiem, natomiast miał zostać dyrektorem sportowym Notts County, do którego nawet ściągnięto już pierwsze gwiazdy z Kasperem Schmeichelem na czele, no ale później oczywiście okazało się, że to jeden wielki blef, żadnych pieniędzy nie ma, cała idea się rozpadła. Klub był dłużny Erikssonowi 2,5 miliona funtów, ale on zachował się wtedy bardzo honorowo, zrzekł się tych pieniędzy. No i kibice mu byli za to bardzo wdzięczni, ponieważ lokalny biznesmen Ray True mógł kupić Notts County za symbolicznego funta. Tak, Sven-Goran Eriksson wiódł bardzo bujne życie towarzyskie i zawodowe. To była długa i bardzo intensywna podróż. Być może właśnie dlatego ta diagnoza, jaką usłyszał w styczniu od lekarzy, była podwójnie trudna do zaakceptowania. Trochę w myśl zasady, jeśli żyłeś za dobrze, to tym bardziej szkoda ci umrzeć. I have a good life. Maybe too good. You have to pay for it. Ale te wszystkie wspomnienia nie bolą dzisiaj Erikssona. One raczej są obdarowane przez niego uśmiechem. Są jak taki film w starym kinie, który on nam o swoim życiu wyświetla. Ktoś może się zastanawiać, czy robienie dokumentu o człowieku, który umiera, jest w ogóle okej, czy powinno się tak robić, czy to nie jest wykorzystanie czyjejś tragedii do celów komercyjnych. Ale tutaj od razu pragnąłbym rozwiać wątpliwości, bo sama córka Svena-Gorana Erikssona bardzo mocno go w tym wspierała i powiedziała, że to jest właśnie fantastyczna rzecz, że po tacie zostanie coś takiego, taka pamiątka, jakiej inni nie będą mogli mieć. I to się odbyło przy pełnej akceptacji jego samego, a także jego rodziny. Cała ta saga o umieraniu Erikssona przyniosła nam kilka naprawdę ckliwych historii. Jak choćby ta o Liverpoolu. Od dziecka Eriksson był wielkim kibicem The Reds. No i okazało się, że kiedy wyznał, że zawsze jego wielkim marzeniem było poprowadzenie Liverpoolu, ale do tego nigdy nie doszło w trakcie jego trenerskiej kariery, nie dostał takiej propozycji, to wówczas dostał propozycję od klubu z Anfield, aby przyjechać i poprowadzić zespół byłych gwiazd Liverpoolu w starciu z Ajaxem Amsterdam, taki mecz towarzyski. Mógł poczuć tę magię Anfield, tę atmosferę, wyjść na środek murawy, posłuchać You Will Never Walk Alone. To jest taka pieśń, która zawsze dodaje każdemu człowiekowi nadziei i mógł wzruszyć się tym wszystkim razem z kibicami. To był jeden z najpiękniejszych dni w jego życiu, jak sam powiedział. Spotkał się z ówczesnym menedżerem Liverpoolu Jurgenem Kloppem, także z wieloma gwiazdami piłki i poczuł się znowu jak ten człowiek, który na tej trenerskiej karuzeli kręcił się bardzo wysoko. Jednak od stycznia większość czasu Eriksson spędza w swoim domu w Szwecji. To tam podejmuje gości, ma czas na małe rzeczy. Powiedział, że żałuje, że nie miał na nie czasu wcześniej, że gubimy te małe, z pozoru nieistotne elementy naszego życia, zapominamy trochę o nich, a dopiero kiedy mamy świadomość kresu, to nadajemy im wyższą rangę. I tam właśnie w tym domu w Szwecji między innymi odwiedził go David Beckham. David Beckham nie wpadł tam z pustymi rękami. Przyjechał z całym pakietem butelek wina, a każde z tych win, ich roczniki oznaczały sukcesy Svena-Gorana Erikssona. Każde z tych win odpowiadało rocznikowi jakiegoś sukcesu odniesionego przez Erikssona jako trenera i to był piękny gest ze strony Davida Beckhama. Obaj panowie posiedzieli przez kilka godzin, porozmawiali o przeszłości, między innymi o reprezentacji Anglii, ale też o innych sprawach i David Beckham był tym spotkaniem bardzo poruszony, ale Eriksson jeszcze bardziej. Tych gestów w ciągu ostatnich kilku miesięcy doświadczył zresztą mnóstwo. Łączyli się z nim za pośrednictwem internetu wielcy piłkarze z całego świata i byli, i obecni, składali mu życzenia, trzymali za niego kciuki w walce z nowotworem, dodawali mu otuchy, mieli czas, żeby razem powspominać wielkie mecze, te, w których on prowadził ich jako trener, czy też te, które grali przeciwko niemu. Każdy z tych gestów Sven-Goran Eriksson odbierał jako takie błogosławieństwo na swojej ostatniej prostej. Fantastic. Wow. Steven. I just wanted to send you my best wishes, send you some love and support. Been thinking about you a lot lately. Szwed podkreśla, że jego życie było jak bajka. No, może trochę za krótkie. Powiedział, że gdyby mógł zmienić jedną rzecz, to chciałby je troszkę wydłużyć i nie umierać w cierpieniu.
Ta jego prośba o to, żebyśmy zapamiętali go jako normalnego faceta, który próbował dobrze robić różne rzeczy i czasem one mu nie wychodziły, czasem błądził, to jest ogólnie taka bardzo prosta, ale jakże trafna metafora naszego życia. Zobaczcie, jaki to jest paradoks. Dzisiaj te same tabloidy, które tak go chłostały, kiedy był selekcjonerem reprezentacji Anglii, piszą tony poruszających tekstów o jego umieraniu, o jego monologu, o jego walce z nowotworem. Kiedy ktoś jest u kresu, to łatwiej być dla niego życzliwym. To o mediach. Kiedy jesteś u kresu, to łatwiej ci wybaczać. To o Eriksonie. Szwed ostatnie tygodnie swojego życia spędzi nad jeziorem Fryken, gdzie położony w Zune, w takiej miejscowości, jest jego dom. Tam chce zostać już na zawsze. Zresztą on wyraził swoją ostatnią wolę. A brzmi ona tak. Zawsze myślałem sobie, że to wspaniałe miejsce spoczynku. Chciałbym, żeby moje prochy zostały wrzucone do jeziora, bo tutaj jest mój dom. Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl, gdzie wybierasz spośród tysięcy ofert pracy. Od teraz także dla kierowców, gastronomii i ochrony zdrowia. Partnerem technologicznym kanału Zero jest XCOM. Kopiuj kupony najskuteczniejszych graczy w strefie inspiracji STS. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.